Cześć, mam na imię Gosia. Zaprezentuję Wam dzisiaj grę rodzinną i terapeutyczną Otwarcie być ze sobą. Gra posiada dwa warianty. W wersji Krąg Otwartości może grać od 2 do 6 graczy, w wersji Mandala Emocji od 2 do 15. Sugerowany wiek to od 8 do 108 lat, ale mamy też niespodziankę dla młodszych graczy. Otwarcie być ze sobą posiada kody QR na rewersach zaprojektowane z myślą o osobach niewidomych. Wystarczy telefon i aplikacja do głośnego czytania, by również młodsze dzieci mogły, korzystając z kodów, zagrać samodzielnie. Rozgrywka zajmie Wam minimum 40 minut. Możecie zagrać tyle rund, ile chcecie lub do wyczerpania żetonów. Jeśli nie możecie się zdecydować, to zagrajcie 10 rund, gdy grają 2 osoby, 8 rund, gdy grają 3 osoby, 6 rund, gdy grają 4 osoby, 5 rund, gdy gra 5 osób, 4 rundy, gdy gra 6 osób. W opakowaniu znajdziecie 6 kart otwierających, 64 karty w talii Wzajemne Poznanie, 64 karty w talii Emocje, a wśród nich 20 kart ilustracji, 64 karty w talii Głębia Życia, 6 żetonów Chcę zadać pytanie, 126 żetonów dwustronnych, rewersy używamy do kręgu otwartości, a awersy do mandali emocji. Plansze mandala emocji, instrukcje. Dla osób niewidomych na rewersach karty posiadają kod QR oraz wytłoczenie wokół pozwalające na zlokalizowanie kodu. Odczytanie kodu QR wymaga użycia telefonu i aplikacji do głośnego czytania. Wytłoczenia oznaczające punktację poszczególnych talii. Pionowa kreska, talia Wzajemne Poznanie. 2 pionowe kreski, talia Emocje. 3 pionowe kreski, talia Głębia Życia. 1 pozioma kreska, karty otwierające. Na awersach karty posiadają kolorowe znaczniki określające tematykę. Gra składa się z 3 talii kart podzielonych na takie tematy jak asertywność, emocje, dzielenie się doświadczeniem, wartości marzenia, budowanie sieci wsparcia, przemijanie. I ostatni podział dotyczy kart dla dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykład, jeżeli w rozgrywce biorą udział dzieci lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną, można wybrać jedną talię kart, na przykład Wzajemne Poznanie, lub wybrać karty z żółtym kółkiem na awersie. Ta możliwość wyboru może być użyteczna dla terapeutów lub osób zainteresowanych zgłębieniem jednego tematu. Wersja Krąg Otwartości przeznaczona jest dla grup od 2 do 6 graczy. W trakcie rozgrywki każdy z graczy staje się mówcą, czyli osobą, która czyta swoje pytanie i na nie odpowiada, słuchaczem, to jest osoba, która słucha tego, co mówca ma do powiedzenia, oraz pytającym. To osoba, która odwróciła żeton, chce zadać pytanie zaświeconą żarówką do góry i zadaje mówcy pytanie. Komponenty gry w wersji Krąg Otwartości. Karty otwierające, talia Wzajemne Poznanie, talia Emocje, talia Głębia Życia. 6 żetonów Chcę zadać pytanie. 126 żetonów z białymi rewersami. Wybieramy 1, 2 lub 3 talie. Mogą być oczywiście wszystkie talie, albo zestaw kart z kolorystycznym określeniem tematów. Umieszczamy wybrane talie kart w stosach na środku rewersami do góry. Stos kart otwierających leży z boku pola gry. Dajemy każdemu graczowi 3 żetony punktacji i 1 żeton Chcę zadać pytanie. Wybieramy gracza rozpoczynającego rozgrywkę. Każdy z graczy losuje 1 kartę otwierającą i kolejno wykonuje zadanie, które przeczytał na karcie. Zadanie to wykonuje w kierunku gracza siedzącego po jego lewej stronie. Po pierwszej rundzie karty otwierające trafiają z powrotem do pudełka. Każda talia posiada inną punktację zaznaczoną w górnej części na rewersach. Talia Wzajemne Poznanie 1 punkt, talia Emocje 2 punkty, talia Głębia Życia 3 punkty. Podczas rozgrywki kolejka przechodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W trakcie gry mamy 2 możliwości wymiany kart.
Jeśli z jakichś powodów nie umiemy lub nie chcemy odpowiadać na wylosowane pytanie, możemy wymienić kartę, nie czytając na głos pytania, które na niej widnieje. Podczas jednej rundy kolejno każdy gracz czyta pytanie, odpowiada na nie, odkłada kartę obok siebie. Pozostali gracze zadają pytania lub nie. Kończąc rundę, każdy z graczy posiada dodatkową kartę z pytaniem, na które odpowiedział. Rozpoczyna gracz mówca. Wyciąga kartę z dowolnego stosu. Jeśli chce dostać 3 punkty, to wyciąga kartę ze stosu Głębia Życia. Czyta na głos i odpowiada na pytanie lub opowiada, z czym kojarzy mu się ilustracja, nawiązując przy tym do historii swojego życia. Pozostali gracze, słuchacze, słuchają jego opowieści. Po zakończeniu odpowiedzi mówca zabiera kartę pytań, na które odpowiadał, i kładzie je obok siebie. Jeśli wypowiedź była poruszająca lub bardzo ciekawa, słuchacze mogą nagrodzić mówcę dowolną ilością żetonów ze swojej puli lub oferując kartę z dowolną punktacją. Słuchacze mogą zgłosić gotowość do zadawania pytań poprzez odwrócenie żetonu „Chcę zadać pytanie” zaświeconą lampką do góry. Stają się wtedy pytającymi. Pytający, może być ich więcej niż jedna osoba, gdy większa liczba słuchaczy odwróciła żeton sygnalizacji. Zadają pytania w kolejności zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od osoby siedzącej najbliżej mówcy. Każdy pytający i mówca dostają po jednym dodatkowym żetonie z puli żetonów leżących w pudełku, jeśli mówca odpowiedział na pytanie. Jeśli mówca nie chce odpowiedzieć, to żaden z tych 2 graczy nie dostaje dodatkowych punktów. W każdej rundzie wszyscy słuchacze mogą zadawać pytania i mogą stać się pytającymi. Następnym mówcą zostaje osoba siedząca po lewej stronie osoby rozpoczynającej. Pozostałe osoby zostają słuchaczami, również poprzedni mówca. Po zakończeniu wszystkich ustalonych rund lub po wyczerpaniu żetonów liczymy punkty. Sumujemy punkty znajdujące się na kartach z żetonami, które zdobyliśmy podczas gry, odpowiadając lub zadając pytania lub otrzymując je od współgraczy. W rozgrywce wygrywa osoba z największą ich ilością. Wersja Mandala Emocji przeznaczona jest dla grup od 2 do 15 osób. W trakcie rozgrywki każdy z graczy staje się mówcą, czyli osobą, która czyta swoje pytanie i na nie odpowiada, słuchaczem, osobą, która słucha tego, co mówca ma do powiedzenia, a także przy pomocy żetonu emocji, kładąc go na planszy, określa uczucie, które się w nim pojawiło, na przykład poruszenie. Komponenty gry w wersji Mandala Emocji. Karty otwierające, talia Wzajemne Poznanie, talia Emocje, talia Głębia Życia, 126 żetonów ułożonych kolorowymi awersami do góry. Plansza Mandala Emocji. Wybierz 1, 2 lub 3 talie, mogą być oczywiście wszystkie, albo zestaw kart z kolorystycznym określeniem tematów. Umieść wybrane talie kart w stosach na środku stołu rewersami do góry, rozłożoną planszę oraz żetony odwrócone kolorowymi stronami ku górze. Każdy kolor symbolizuje jedną z 9 emocji. Żetony podziel na pół i ułóż wzdłuż obu krawędzi planszy z analogicznymi kolorowymi kółkami. Ułatwi to szukanie żetonów z konkretną emocją. Stos kart otwierających leży z boku pola gry. Wybieramy gracza rozpoczynającego rozgrywkę. Prezentuję teraz grę z 3 graczami. Każdy z graczy losuje jedną kartę otwierającą i kolejno wykonuje zadanie, które przeczytał na karcie. Zadanie to wykonuje w kierunku gracza siedzącego po swojej lewej stronie. Pierwszy gracz w stronę drugiego, drugi w stronę trzeciego, trzeci w stronę pierwszego. Po pierwszej rundzie karty otwierające trafiają z powrotem do pudełka. W każdej rundzie wszyscy gracze wyciągają kolejno kartę z dowolnego stosu położonego na środku pola gry. Możecie zagrać tyle rund, ile chcecie. Podczas rozgrywki kolejka przechodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W trakcie jednej rundy kolejno każdy gracz czyta pytanie, odpowiada na nie, odkłada kartę na spód talii, z której została wyciągnięta,
lub kładzie obok pola gry. Pozostali gracze w dowolnym miejscu na planszy układają żetony z kolorem emocji. Kończąc rundę, każdy z graczy odpowiedział na pytanie z karty, którą wylosował, a także wyłożył na planszę liczbę żetonów równą ilości współgraczy. Rozpoczyna gracz, mówca, według ustalonej kolejności. Wyciąga kartę z talii, czyta na głos i odpowiada na pytanie lub opowiada, z czym kojarzy mu się ilustracja. Nawiązuje przy tym do historii swojego życia. Pozostali gracze, słuchacze, słuchają. Każdy gracz podczas całej gry ma 2 razy prawo do zmiany karty z pytaniem, na które nie chce odpowiadać. Po zakończeniu odpowiedzi mówca odkłada kartę na spód talii, z której została wyciągnięta. Następnie słuchacze na mandali emocji układają kolorowy żeton emocji, która się w nich pojawiła. Jeden gracz kładzie 1 żeton lub cała grupa słuchaczy decyduje, która emocja się w nich pojawiła i takie żetony układa jedna osoba w imieniu całej grupy. Następnym mówcą zostaje osoba siedząca po lewej stronie osoby rozpoczynającej. Pozostałe osoby zostają słuchaczami, również poprzedni mówca. Po zakończeniu wszystkich ustalonych rund następuje liczenie żetonów emocji na planszy. W środkowej części mandali emocji, duży okrąg, zostawiamy żeton emocji, która przeważała w rozgrywce. Czasem jest remis 2 lub więcej kolorów. Wtedy pozostają 2 lub 3 żetony na środku. Uczestnicy podsumowują grę i emocje, które się w nich pojawiły. Dzielą się swoimi refleksjami. Dodatkowo gracze mają przed sobą wspólną, kolorową mandalę emocji. Dzięki niej zobaczyć mogą barwną naturę doświadczenia, które przeżyli w trakcie gry i zyskać cenną wiedzę na temat wspólnego przeżycia, którego efektem jest otwarcie. Gra kończy się w analogiczny sposób jak krąg otwartości. Wyczerpaniem żetonów lub wykonaniem określonej ilości rund. Tym razem jednak dodatkowo gracze mają przed sobą wspólną, kolorową mandalę emocji. Dzięki niej zobaczyć można barwną naturę doświadczenia, które przeżyli w trakcie gry i zyskać cenną wiedzę na temat wspólnego przeżywania, którego efektem jest otwarcie. Otwarcia na siebie i innych wszystkim graczom serdecznie życzymy.